Mówiłem, że w dzisiejszym programie będzie coś o TVP. Mówiłem i słowa dotrzymuję. Sławoj Leszek Głódź zapłaci stosowną karę z własnej kieszeni. Stawiamy na 1 000 000. Gdzie jest wicepremier Jarosław Kaczyński? Essa, czyli przyszły laureat telekamer Wiktorów, a może nawet amerykańskiej Emmy. I teraz błyskotliwa rymowanka. Mata wymiata. Oj, dzieje się, na nudę nie narzekamy. Czwartek, 1 kwietnia, Maciej Orłoś. Tu subiektywny przegląd wydarzeń, czyli w telegraficznym skrócie. Krótka checklista. Dziękuję patronom, bardzo dziękuję patronom. Każdy może zostać współproducentem naszego programu. Suby, dzwoneczki i jeszcze informacja dla osób, które oglądają nas na Facebooku. Na Facebooku nie ma czegoś takiego jak suby, czyli subskrypcje. Nie można dać suba, ale można zacząć obserwować mój oficjalny profil, tak zwany fanpage. Nie jest to trudne. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy od breaking news, czyli po polsku łamiących wiadomości. Papież ogłosił, że jest ateistą. Business Center Club apeluje do rządu o wprowadzenie 75% podatku dla najbogatszych. Ronaldo odchodzi z Juventusu do Korony Kielce. Piekło zamarzło i wreszcie wiadomości atakują koalicję rządzącą. Żarty żartami, ale zgadnijcie, która z tych informacji jest prawdziwa. Wiem, że stawialiście na Ronaldo w Koronie Kielce, ale jednak chodzi o wiadomości. Nie, to nie jest prima aprilis. O nie! Jesteśmy zgubieni. Cóż takiego było we wtorkowym głównym wydaniu programu emitowanego w Jedynce o 19:30? Dodam, że celowo nie mówię programu informacyjnego, żebyście mnie nie posądzili o propagowanie fake newsów. Otóż wiadomości puściły materiał o gangu sutenerów, który, jak się okazało, między innymi wyłudził pieniądze z tarczy antykryzysowej. Tarczą zarządza Państwowy Fundusz Rozwoju, a na jego czele stoi Paweł Borys, uważany za człowieka Mateusza Morawieckiego. I właśnie on został posądzony przez autora materiału Macieja Sawickiego o niedopatrzenia w przekazywaniu środków pomocowych. Tu kolejna dygresja. Podkreślam, że nie redaktora Sawickiego, bo to jest tytuł przysługujący dziennikarzom. Czy posądzenia są słuszne, to już jest sprawa właściwie drugorzędna, w której wyjaśnienie nie będę się angażował, skoro zaangażował się w nią sam premier Morawiecki. Szef rządu napisał na Facebooku, że jest zaskoczony nieuczciwym i pełnym absurdalnych insynuacji atakiem na PFR i Pawła Borysa. Moje zaskoczenie budzi zaskoczenie premiera, bo dla każdego normalnego człowieka jest oczywiste, że wiadomości posługują się wyłącznie insynuacjami i absurdalnymi atakami. W materiale wiadomości zaskakujące jest najwyżej to, że obiektem ataku był Paweł Borys, a nie Borys Budka. Tym uczuciom zaskoczenia towarzyszy jednak pewna satysfakcja, że i pisowcy poczuli na własnej skórze, co zgotowali innym. Przy okazji chciałem zwrócić Waszą uwagę na pewien paradoks. Jak już mówiłem, wiadomości nie są programem informacyjnym, a jednak to z nich można czerpać najwięcej informacji o tym, co dzieje się we wnętrzu koalicji rządzącej. Atak na Borysa jest uznawany za kolejną odsłonę walki wewnątrzpartyjnej opozycji z premierem Morawieckim. I to jest właściwie największy walor informacyjny tego kiepskiego materiału pana Sawickiego. Inaczej mówiąc, co prawda moim zdaniem wiadomości w ogóle nie da się oglądać, ale jak ktoś je już ogląda, to nie da rady ich zrozumieć bez zdolności interpretacji przedstawianych tam treści. To jak interpretacja wiersza, oczywiście słabego, ale zawiłego. Wiecie, gdzie też dokonuje się takich interpretacji oficjalnych serwisów informacyjnych? No niestety, w Rosji, na Białorusi, w Korei Północnej i innych podobnie wesołych krajach. A teraz całkiem bez ironii. Wesołym krajem jest, jak się wydaje, Islandia. Niedawno mówiłem o tym, jak Islandczycy grillują na lawie wypływającej z jednego z tamtejszych wulkanów, a od tego czasu najwyraźniej zdążyli się najeść i teraz spalają kalorie. Kamery podpatrzyły obserwatorów erupcji, jak w pobliżu wulkanu grają w siatkówkę. Zaczynam podejrzewać, że nasi rządzący mają jakieś islandzkie korzenie. Kłótnie w obozie prawicy pokazują niezbicie, jak jej politycy też potrafią się bawić, kiedy wszystko dookoła się pali.
Epidemia w Polsce bije kolejne rekordy, sytuacja jest bardzo trudna, personel medyczny zastanawia się, komu pomóc w pierwszej kolejności, a wicepremier Kaczyński, ten od bezpieczeństwa publicznego, sam gdzieś bezpiecznie się zaszył. Jest niewidoczny, nie udziela się na konferencjach premiera i ministra Niedzielskiego, nie wizytuje szpitali. Wicepremier, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, Jarosław Kaczyński, nie udziela się. No i nic dziwnego, że jego młodsi koledzy przebierają już nogami, żeby zająć jego miejsce. A może Jarosław Kaczyński zamartwia się, jakby tu odwrócić, nomen omen, kota ogonem w sprawie arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. Biskup generał, czy też biskup Flaszka, jak podobno w czasach ordynariatu polowego pieszczotliwie nazywali go koledzy z wojska, został ukarany przez Watykan w związku z zaniedbaniami podczas wyjaśniania afer związanych z molestowaniami i gwałtami w archidiecezji gdańskiej. To kolejna głowa, która spada dzięki fantastycznej dziennikarskiej pracy braci Sekielskich, którzy w przeciwieństwie do pracowników Wiadomości w pełni naturalnie zasługują na miana redaktorów, a nawet panów redaktorów. Kara dla Głudzia jest symboliczna, bo przez lata był jedną z najpotężniejszych postaci polskiego kościoła i jest też niestety symboliczna, jeśli chodzi o jej wymiar. Głódź otrzymał nakaz wyprowadzki z terenu archidiecezji gdańskiej, zakaz wykazywania tam aktywności jako duchowny, a także ma wpłacić stosowną kwotę na fundację świętego Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć w kościele. Jaka to jest stosowna kwota? Czy też jaka kwota byłaby stosowna? Otóż, jak tłumaczy rzecznik Konfederacji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak, jest to taka kwota, jaką Głódź uzna za stosowną. No, to nie wykluczałbym, że zapłaci na przykład 1 000 000 w banknotach do gry Monopoly. Głódź to jest facet, z którym pili politycy od prawa do lewa, nie tylko z tego towarzystwa, które dziś jest u władzy. Najsłynniejszy polski antyterrorysta, Jerzy Dziewulski, wyjawił kiedyś, że to właśnie z Głudziem Aleksander Kwaśniewski pił w Charkowie, gdzie się potem nabawił niefortunnej kontuzji goleni. Takich duchownych to się u nas lubi, a nie jakichś tam postępowców, jak arcybiskup Wiednia kardynał Krzysztof Schönborn, który zapowiedział, że wbrew nieprzejednanemu stanowisku Watykanu w sprawie par jednopłciowych będą mogły one w jego archidiecezji w niektórych przypadkach dostać błogosławieństwo. W dodatku Schönborn nie jest wśród austriackich biskupów odosobniony w tym stanowisku. Gdyby ogłosił to w Polsce, to pewnie przeniesienie do innej parafii byłoby najłagodniejszą karą, na jaką mógłby liczyć za takie bezeceństwa. Kościół w Polsce trzyma się mocno mimo kolejnych afer, bo ciągle cieszy się niezachwianym wsparciem społeczeństwa. A nie, przepraszam, co ja mówię, nie społeczeństwa, tylko partii rządzącej. Sorry. Nic dziwnego, że dzięki Zjednoczonej Prawicy z okazji Dnia Dziecka Sejm przygotował dla młodych ekstra niespodziankę. Zwykle 1 czerwca odbywają się obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży, ale z powodu epidemii zamiast tego będzie konkurs. Zdziwicie się, bo jego tematem nie będzie na przykład jakość edukacji w obliczu pandemii albo opieki psychiatrycznej i psychologicznej w obliczu rekordowej liczby prób samobójczych i samobójstw wśród dzieci, czy cokolwiek, co miałoby jakikolwiek związek z problemami młodych ludzi. Temat obrad to śladami prymasa Stefana Wyszyńskiego w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów kardynała. Trzeba przyznać, że co jak co, ale prawa strona naprawdę wie, jak trafić do młodego pokolenia. Dowodem niech będzie też nowy program TVP Lublin. To regionalna stacja publiczna, znana m.in. z tego, że jeden z jej reporterów został jakiś czas temu przyłapany na nadmiernej kreatywności. Przypomnę, żeby udowodnić tezę o zaśmieceniu miejskiego placu, sam na jego terenie rozrzucał śmieci. Tym razem lubelska telewizja postanowiła stworzyć katolicki program dla młodzieży pod tytułem
Essa. Essa Sound Remix. Podobno rzekoma młodzieżowość tego programu jest tak wymuszona i sztuczna, że część widzów w trakcie seansu wydłubała sobie oczy. Dlatego do oglądania zachęcam wyłącznie widzów o mocnych nerwach. Skupić chciałbym się jednak na samej nazwie programu. Essa to nie jest może słowo, którym posługuję się na co dzień, ale wiem, co to znaczy, przynajmniej tak mi się wydaje. Essa znaczy mniej więcej tyle, co klawo czy gites. W każdym razie jest wyrazem aprobaty. Skąd się wzięło? To naprawdę ciekawa historia. Do powszechnego użytku weszło za sprawą rapera Winiego, który często go używał w swoich kawałkach. Kilka lat temu Wini nagrał piosenkę, w której dość dokładnie wytłumaczył znaczenie essa. Wybaczcie proszę dosadne treści, ale ponieważ to tytuł katolickiego programu, to cytat uważam za uzasadniony. A więc uwaga. Cytuję. No więc tak. Nie, przepraszam, jednak nie dam rady. Poproszę o planszę. Kiedy rucha się dwie naraz, jedna na k***a Sahara, druga wylizuje jaja ci. Kiedy śmigasz na zerwanym, rzucasz nawet się do ściany i nie będziesz dojechany dziś. Wini tłumaczy dalej, że słowo essa podchwycił podczas dawnych imprez techno. Essa! Tak wykrzykiwali z radością bywalcy tych imprez podczas zabawy z udziałem niedozwolonych używek. Chcę wierzyć, że autorzy programu Essa w TVP Lublin podchwycili je gdzie indziej. Tak czy inaczej wątpię, by w programie odnosili się do tego rodzaju muzyki, to znaczy nie do techno, tylko do hip-hopu. A jest to gatunek bogaty w interesujące utwory. Jednym z najświeższych, źle powiedziane, absolutnym hitem hip-hopowych przebojów jest kolejne dzieło rapera Maty, który pod koniec 2019 roku zasłynął Patointeligencją, której pokazał wycinek z życia warszawskiego nastolatka. Teraz Mata wyszydza reakcję świata na ten jego hit w piosence Patoreakcja. Oberwało się wszystkim po kolei. Za brak zrozumienia pokolenia, dulszczyznę rodziców jego znajomych, robienie taniej sensacji z tego, kim są jego rodzice i wykorzystywanie piosenki do celów politycznych. Jedne z najbardziej brutalnych słów Mata skierował do TVP, zachęcając, by, mówiąc eufemistycznie, odbywać z nią stosunek, i do Jacka Kurskiego, któremu życzył bliskiego kontaktu z członkiem. Nie chodzi o członka Rady Mediów Narodowych. Co do mnie, to nie będę się silił na ocenę utworu Patoreakcja, bo jeszcze i mnie się dostanie następnym razem. Natomiast na szczęście mamy przecież w programie, w telegraficznym skrócie, eksperta od muzyki, tekstów i klipów. Antosiu, proszę bardzo. Essa! Witam, pozdrawiamy oczywiście Winiego, Essa i tak dalej. A co do samego Maty i jego patokreacji, no to co można powiedzieć więcej niż już zostało powiedziane? Utwór zadebiutował w internecie, zdaje się, przedwczoraj wieczorem, ma już około 5 milionów wyświetleń, tak plus minus. I już zdążyli wypowiedzieć się o nim chyba wszyscy, włącznie z moją faworytą, panią Krystyną Pawłowicz. Cóż, więc ja, biedny, smutny człowiek, mógłbym powiedzieć więcej. Otóż nic, proszę państwa, więcej nie powiem, bo już wszystko zostało powiedziane. W jednym z panem Matą się zgadzam absolutnie i ostatecznie. Jebać telewizję polską. Pozdrawiam. Jebać telewizję polską! Jacek Kurski chuj ci wciąsło. Przestań mi kurwa rodzinę prześladować! Bo chciałbym w spokoju dorosnąć. Moi ludzie rządzą. Mój ziom palił krak jak miał bardzo mało lat, ale wyszliśmy na prostą i dzielę Polskę na pół jak zabór pruski. Mówi o mnie Kuba Wojewódzki, Pomorze Śląsk, wojewoda łódzki, dziennikarz ludzki, Tomasz Trąkoło. W szkole na WOŚie power. Język francuski power. Język polski dwuja z minusem, bo mało kto wierzył w Michała. Dziś moja lektura jest omawiana na seminariach, w karaoke barach, na rekolekcjach przy stole Wigilię, przy puszce browara i w werbanych stanach na WOŚie polskim. Zrobiłem zamach, bo nie lubię zasad. Język francuski pała i napisała o mnie francuska prasa. A propos Pato, wspomnę jeszcze o tym, co postuluje Fundacja Pro Prawo do Życia. Jej aktywiści przygotowali projekt ustawy o aborcji, który chcą przekuć na inicjatywę ustawodawczą. Proponują dalsze zaostrzenie prawa o przerywaniu ciąży. Spowodowałoby to delegalizację przerwania ciąży pochodzącej z przestępstwa i zrównało aborcję z zabójstwem. Konsekwencją takich rozwiązań byłoby też uznanie za przestępstwo narażenie płodu na uszczerbek. Obawiać się o karę musiałyby więc także kobiety, które poroniły. Tak, dobrze usłyszeliście. Fundacja
niby na rzecz prawa do życia, a jakoś mi to życie obrzydza. Natomiast z drugiej strony, kiedy wyobrażam sobie, jakby po decyzji wiadomego Trybunału pani prezydentowa wyraziła swoją stanowczą dezaprobatę, tak jak to zrobiła pod koniec października, po decyzji wiadomego Trybunału w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego, zabierając głos podczas rozmowy telefonicznej swojego męża, prezydenta Dudy, z Bogdanem Rymanowskim. A więc jak sobie wyobrażam tego niesamowitego rejtana w wykonaniu pani prezydentowej, to od razu mi lżej. Polskie kobiety spokojnie mogą spać spokojnie. I tym optymistycznym akcentem kończymy to wydanie programu. Zapraszam w niedzielę, pierwszy dzień świąt. Alleluja i do przodu. Do zobaczenia. Cześć.